Jaka jest idea dzisiejszego dnia, żeby się nie spieszyć? Będziemy zaczynać, zapraszamy, a witackę właściwą pan dyrektor. Witamy na dniu wolnej sztuki, a wolna sztuka to jest raczej z tego, że ona jest niespieszna. Nie chodzi o sztuki wyzwolone, ale o sztuki, które należy smakować wolniutko. Wystawa ma opowiadać trochę o początku XX wieku, trochę o międzywojniu, a trochę o czasach powojennych przez pryzmat zdjęć rodzinnych. Tylko tyle i aż tyle. Mamy na wystawie różne zdjęcia. Wszystkie to są zdjęcia rodzinne i wszystkie to są zdjęcia pozowane. I to, że one są pozowane, jest ważne, bo ludzie pozując wysyłają nam taką informację, że tak chcą być widziani na zdjęciach. I w ten sposób opowiadają o sobie. Czasami świadomie, na przykład tam strojąc się w stroje odświętne, jak chłopi, którzy szli do atelier fotograficznego wystrojeni w kościołowe, niedzielne, odświętne stroje ludowe, a czasami nieświadomie, jak rodzina żydowska uchwycona gdzieś w trakcie wesela z krewnym ze Stanów najprawdopodobniej, który już jest ogolony gładko i nosi się już zupełnie po nowoczesnemu. Autorem zdjęcia był wnuk Itzhaka Elimelecha Tropa, który wyemigrował do Stanów, wrócił w latach 30., ale tylko po to, żeby przedstawić rodzinie narzeczoną, którą poznał już na emigracji. A będąc w rodzinnych stronach, wykonał kilka zdjęć przedstawiających rodzinę i zabudowania, w których Tropowie mieszkali, najprawdopodobniej, żeby pokazać, czy pozostałym krewnym na emigracji, czy rodzinie narzeczonej, jak to wszystko wyglądało w Polsce. Przedstawiam Państwu dziadków mojego kolegi z działu, Marcina Zimnego, na monitorze specyficznej fotografii, a właściwie rysunku, który powstał z fotografii legitymacyjnych najczęściej. Bardzo popularna pamiątka ślubna, która swoją popularność zyskała w latach 50. i 60. Jeżeli ktoś pamięta opowiadanie Jana Kindersbacha pod tytułem Monidło, świetny film, to właśnie to monidło stało się kanon tej opowieści. Monidło było rysowane na podstawie, jak już powiedziałam, zdjęć przez domokrążców, przez osoby, które nie zawsze znały się na rysunku, ale podstawą było podkoloryzowanie zdjęcia. Oni te zdjęcia nie przenosili bezpośrednio na papier, ale jeszcze dodatkowo te postacie były ubarwiane. To znaczy, dorysowywano im pewnego rodzaju szczegóły. Tutaj pani ma przepiękny welon zdobiony asparagusem. Nie miała tego na zdjęciu legitymacyjnym, natomiast powstało to po prostu pod wpływem chwili. Bukiet kwiatów, pan w butonierce ma również asparagusa. To monidło miało być pamiątką ślubną. Pomyśleliśmy sobie, że takie zdjęcia rodzinne będą ciekawe, bo one mówią więcej czasami niż takie zdjęcia dokumentalne, bo jest w nich element kreacji i ludzi, którzy są na zdjęciach i fotografów, bo też o fotografach i ich pracy ma opowiadać druga część wystawy, ta, która jest w drugiej sali w Spichlerzu z Bidzin. Na zdjęciach w tej części chodziło bardziej o pokazanie atelier fotograficznych, bardziej o pokazanie teł, na których ludzie pozują, bo te tła zwykle na nich nie zwracamy uwagi, jak przeglądamy zdjęcia rodzinne, a one właśnie są bardzo ciekawe czasami i świadczą o jakiejś fantazji fotografów. Nasze zbiory, których część tutaj mogą Państwo oglądać, to jest ponad 40 000 obiektów muzealnych. To są aparaty fotograficzne, sprzęt cieniowy, to są negatywy, część negatywów na szkle,
i wreszcie fotografie, które chronologicznie obejmują okres od połowy wieku XIX do czasów współczesnych, bo taką dokumentację również prowadzimy, podobnie jak kolekcja aparatów, która w naszym zamiarze miała obejmować ewolucję techniki fotograficznej od końca wieku XIX do czasów współczesnych, stąd też najmłodsze eksponaty w naszej kolekcji to są już aparaty cyfrowe z końca wieku XX, stulecia zaczynają mylić. Tak więc nie wiem, na ile Państwo są zorientowani w historii fotografii. Nie chciałbym zanudzać opowieściami. Przypomnę tylko, że fotografia od samego początku, czyli od roku 1839, kiedy pojawiła się w postaci daguerreotypii, przez cały czas ewoluowała i poprzez daguerreotypię, talbotypię, ambrotypię, ferrotypię i kilka jeszcze innych różnych odmian tych technik, zwłaszcza tych szlachetnych z wieku XIX, przeszliśmy przez etap mokrego kolodionu do suchej kliszy. I tak naprawdę można powiedzieć, że to, co najważniejsze dla historii fotografii, wydarzyło się w wieku XIX. Wiek XX to były już tylko takie drobne, kosmetyczne zmiany w postaci aparatu małoobrazkowego, czy wprowadzenia już do fotografii obiektywów zmiennoogniskowych, co miało miejsce jeszcze przed II wojną światową. I takich kilka detali technicznych, ale cała najważniejsza część fotografii to jednak ten moment startowy, czyli kamera obscura, podobno sama już przez Leonardo da Vinci. Później świetnie ją opisał jezuita Athanasius Kircher w swojej książce z roku 1645. Ten sam człowiek opisał później kilka lat później działalność latarni magicznej. My tutaj będziemy mieli okazję dzisiaj zobaczyć taką latarnię magiczną, tylko trochę młodszą oczywiście, z naszych zbiorów, ale zasada działania będzie zaprezentowana. Natomiast zdjęcia, które prezentujemy na tej wystawie, to jest część naszych zbiorów pochodząca z przełomu XIX-XX wieku, autorstwa Augusta i Wiktora Jadernych. To są fotografowie, ojciec i syn. August przyjechał do Mielca z Lwowa w roku 1898. Przez lat kilkanaście prowadził aktywnie firmę fotograficzną, później przejął zakład jego syn Wiktor i prowadził tą rodzinną firmę do roku 1978. Tak więc to kawał czasu. W wystawę zaangażowało się Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, czyli dział etnograficzny, dział artystyczno-historyczny i jak to zwykle bywa inne działy, od działu konserwacji przez dział dokumentacji zbiorów itd. Ale pomogło nam Muzeum Regionalne w Mielcu, oddział fotograficzny Jadernówka, które pożyczyło około 20 zdjęć. Pomogła nam Fundacja Rzeszowska, która udostępniła film Rzeszowskie Janusze, część druga, i Fundacja Aparat Cafe, która udostępniła nam zabytkowe aparaty, które stoją jeszcze na wystawie i można je sobie zobaczyć. Miałam tu przyjemność współpracować właśnie z Aparat Cafe, którzy mi udostępnili aparaty, i z Jadernówką, panem Januszem Haliszem, który udostępnił wyjątkowe miejsce, bo nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało w Pana wypowiedzi. Mamy niedaleko atelier oryginalne w skali europejskiej. Myślę, że tak. Z oryginalnym przeszkleniem, bo dawni fotografowie sprzed 100 lat bazowali głównie na świetle dziennym, ponieważ ta elektryczność jeszcze nie była tutaj w Polsce taka obecna. Widać to w zdjęciach, które Państwo zobaczą, że to światło zupełnie inaczej pada, niż gdybyśmy po prostu teraz wzięli aparat cyfrowy i zrobili sobie zdjęcie wewnętrzne przy sztucznym świetle. Ja się zainteresowałam historią Edwarda Janusza. Proszę Państwa, to był fotograf, znany, nieznany przez długi czas w Rzeszowie, gdzie wszędzie były jego stare zdjęcia wykorzystywane na różnych wystawach. Mało tego, mieszkańcy, być może również Państwa przodkowie, mogą mieć w swoich albumach, tych najstarszych zdjęciach, właśnie zdjęcia sygnowane Edward Janusz, Janusz. Nie jest to pierwszy zakład w Rzeszowie, ale na pewno zakład, który ma największy dorobek, i na ten temat stworzyłam 2 filmy, Rzeszowskie Janusze, i drugi film, który będzie dzisiaj projekcja o godzinie 15:30, Rzeszowskie Janusze Rodzina. Ten drugi film, bogatszy w historii przełomu I wojny światowej i okresu międzywojennego,
sceny fabularne właśnie są w kafenie w Jadernówce, także zachęcam, bo jest to uczta, jeżeli chodzi o wiedzę historyczną. Wystawę można oglądać w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, w Spichlerzu Zbidzin do 6 maja. Po 6 maja będzie taki tydzień przerwy na przeniesienie wystawy i będzie w chałupie z Żołyni. Trudno powiedzieć jak długo, ale no, polecam zdążyć, póki jest w Spichlerzu, bo będą jeszcze aparaty od Aparat Cafe. I ta wystawa będzie w takim bardziej pełnym kształcie. Także codziennie od 12 do 15 ktoś tam jest w Spichlerzu, a z przewodnikiem to już zawsze. O.